Czas kwarantanny, no z pewnością jest to niezwykłe zjawisko w naszym życiu, a do tej pory ja nie pamiętam takiego czasu, żebyśmy musieli tyle czasu spędzać w domach, czy generalnie ograniczać nasze poruszanie. Na początku dla mnie to był szok generalnie, bo ja raczej lubię robić dużo różnych rzeczy, więc siedzenie w domu jest jednak dosyć mocno ograniczające. Zajęcia w szkole zmieniły formę z realnej na online, a praca w różnych firmach, przy różnych projektach też w zasadzie dosyć mocno się ograniczyła. Koncerty moje wszystkie też w zasadzie zamarły i do przodu, tak jak widzę, to też jeszcze do sierpnia, września też wszystkie koncerty są pokasowane, więc to jest zupełna zmiana rzeczywistości. No i zaczęła się kwestia poszukiwania, jak tutaj żyć w tych nowych realiach. W muzyce mam to szczęście, że mimo że gram na organach, czyli na dużych instrumentach, których w domu nie mamy, no to mam to szczęście, że mam w domu instrument ćwiczebny, więc mogę ćwiczyć, więc tu jest cały plus, że nie jestem odcięty od tego. Aczkolwiek tutaj wchodzi problem motywacji. Bo jak nie mamy koncertów i to nawet na miesiące do przodu, to ta motywacja nam jednak bardzo spada w tym wszystkim. Na szczęście pojawiły się różne kwestie koncertów online i różnych propozycji, które podtrzymują. No, trzeba się jakoś tam pokazać z dobrej strony, więc to było fajne w tym wszystkim. Część projektów biznesowych gdzieś tam niestety przez kwarantannę została zmiażdżona i pozostały po niej tylko wspomnienia niestety. No, na szczęście pozostała część funkcjonuje. Nawet w niektórych obszarach nie widać wpływu tego zwolnienia gospodarczego, no ale obawiam się, że to jest tylko kwestia czasu, że też będzie to widoczne. Oczywiście jest problem materialny. Jeżeli dla kogoś ta bieżąca praca była głównym źródłem utrzymania, a teraz tej pracy wykonywać nie możemy, no to jest rzeczywiście problem. Nie będziemy tutaj raczej mieli dużo klientów, którzy będą chcieli nagrywać jakieś tam filmy, czy reklamowe, czy promocyjne, no bo wiadomo. Ale z drugiej strony mamy sytuację, że miasta są puste wręcz przez cały dzień. Doskonałe plenery, których w normalnym czasie byśmy nie mogli znaleźć. Mamy zjawiska, że bez problemu jak pójdziemy do parku, to mamy masę zwierząt, które chodzą normalnie po alejkach, które zwykle też byłyby gdzieś pochowane, bo chodziliby, prawda, ludzie, więc to też jest kwestia, co potrafimy zaobserwować w danym momencie. Szukać wewnątrz siebie, obserwować, usiąść gdzieś z boku i zobaczyć, co się dzieje, jak się zmienia wszystko. Mocno trzeba by się przygotować na to, że powoli będziemy na rynku filmowym wracać do normalności. Raczej wątpię, że szybko wrócą odbiorcy do kin. Raczej moim zdaniem to będzie sprawa bardziej odbioru indywidualnego, czyli filmy raczej będą odbierane gdzieś na komputerach, gdzieś na platformach z dostawą do domu konkretnych wybranych twórczości. Prawdopodobnie rozwinie się kwestia płatnych platform i płatnego odbioru sztuki filmowej. Na pewno to jestem przekonany, że jakby sztuka filmowa ona nie umrze. To będzie zjawisko, które nam będzie towarzyszyło bardzo długo, o ile nie zawsze, do momentu, kiedy będą technologie, dlatego że jest to dziedzina sztuki najbardziej wszechstronna. Mamy obraz, mamy dźwięk, mamy możliwość bardzo intymnego dotarcia do aktora, do przekazywanych treści, czego wiele sztuk nie ma. Malarstwo, rzeźba jest jakby statyczna. Tu mamy dynamikę. Raczej tu bym przewidywał spokojny powrót do rzeczywistości, raczej w wielu miesiącach niż w tygodniach. No i teraz tak, tu możemy iść dwojako. Albo szukać oryginalności, czyli innymi słowy pokazać coś oryginalnego. Albo oryginalny temat, albo oryginalna forma. Może warto przedstawiać problemy młodych ludzi, gdzie starsze pokolenie filmowców nie dotrze tak bezpośrednio do młodego pokolenia, jak młody filmowiec z tego samego pokolenia. Ten młody filmowiec wie więcej o młodym pokoleniu niż starsi ludzie. Być cierpliwym.
To też jest bardzo istotne, bo jeżeli rozpoczynamy naszą karierę i my chcemy w ciągu miesiąca czy 2 od razu zaistnieć nie wiadomo gdzie, to jest rzadkie zjawisko. To naprawdę to są pojedyncze osoby na całe pokolenia, które gdzieś tam zostaną zauważone znikąd i im się pomoże. Wystawiać swoje prace na konkursach. Wysyłać swoje filmy na wszystkie festiwale młodych filmowców, studenckie festiwale, wszędzie, gdzie się możemy pokazać. Wykorzystywać wszystkie platformy mediów społecznościowych do tego, dlatego że dzisiaj w zasadzie każdy ma czy konto na Facebooku, czy na Instagramie, czy ogląda YouTube. Jeżeli nasza praca będzie interesująca, nasza produkcja będzie interesująca, te filmy mogą być krótkie. To może być minuta, 2, to nie musi być od razu godzinny film, ale żeby kogoś zainteresować, wystarczy chwila. Więc warto tego typu kwestie publikować, zbierać, powiedzmy sobie, jakieś zainteresowanie wokół nas. Będziemy widzieli za pomocą polubień naszych produkcji, za pomocą komentarzy, co się podoba młodemu pokoleniu, co się podoba starszemu pokoleniu. A więc iść w stronę trochę takiego zjawiska, żeby być kowalem własnego losu. Nie czekać na to, aż ktoś nas zauważy, aż wreszcie nam się coś uda, po prostu robić dużo rzeczy. Im więcej rzeczy zaczynamy, tym jest szansa, że więcej rzeczy ten cel sfinalizujemy, że to do czegoś nas doprowadzi. Większa szansa będzie dla twórców, którzy się skupiają na odbiorze takim personalnym, że chcą trafić do jednego widza, bezpośrednio do widza, nie po prostu do masy społeczeństwa, tylko bezpośrednio, czyli odbiór taki tej sztuki wyższej, wydaje mi się, że będzie łatwiejszy. Popularność będą zyskiwali twórcy, chociaż nie wiem, czy ich można nazywać twórcami, ci, co produkują ten content internetowy na zasadzie szokowania, na zasadzie pokazywania jakichś takich, w zasadzie nie wiadomo jak to nazwać, bo popularnością cieszą się zjawiska, które nic nie pokazują. Ktoś się po prostu przechodzi, robi coś głupiego albo mniej głupiego i to jest popularne. Czy mamy teraz zjawisko TikToka, które polega na tym, że każdy podstawia swoją grę aktorską do jakiejś muzyki, jakiegoś nagrania dźwięku czy coś. To jest zjawisko nowe, kompletnie tego wcześniej nie było. I teraz jak tutaj podejść do tego z punktu widzenia filmowca? Kiedyś ktoś, kto robi filmy, to coś reprezentował. Był jakiś scenariusz, jakiś pomysł i tak dalej. A dzisiaj w zasadzie każdy za pomocą swojego telefonu może coś tam produkować. Róbmy dużo różnych rzeczy. Oczywiście nie schodźmy poniżej pewnego poziomu minimum, które dla nas jest poniżej naszej twórczej godności. Róbmy na tym poziomie wiele kwestii i będziemy widzieli, co się podoba. Będziemy widzieli, że na tym rodzaju to możemy zarabiać pieniądze, żeby móc tworzyć te rzeczy bardziej wartościowe. I tak bardzo często było. Nie poddawać się za szybko. Jeżeli nawet ta moja sztuka, którą uważam za wartościową, jeżeli ona nie jest jeszcze doceniana, to nie przejmować się tym za bardzo. Robić swoje, oczywiście szukać źródeł dochodu, ale nie zaprzestawać tej sztuki, dlatego że gdybyśmy cofnęli się wstecz i wszyscy twórcy od malarstwa przez architekturę i tak dalej, gdyby oni przestali tworzyć tą sztukę i skupili się tylko na tym, co im dawało pieniądze, to my dzisiaj byśmy nie mieli co czytać, co oglądać, czego słuchać.